Witam Was z Hisarlukka. Tą fortecę wybudowali tutaj w V wieku naszej ery Rzymianie, żeby chronić swoje północne rubieże. Dzisiaj znajduje się ona w południowo-zachodniej Bułgarii. Otoczona jest bardzo wysokimi malowniczymi górami, a jej historia jest związana ściśle z tym, co miało to miejsce później, po V wieku naszej ery, czyli z Cesarstwem Bizantyjskim, które tutaj trwało na tych ziemiach z różnymi kolejami losu, aż do XV wieku. I dzisiaj właśnie chcę Wam opowiedzieć niesamowite losy Imperium Bizantyjskiego od samego początku aż do unicestwienia go przez Turków. Mamy przed sobą niesamowitą podróż w 1000 lat historii tego niesamowitego tworu, którego losy w Polsce są bardzo mało znane. Opowiem Wam o tym, jak Bizantyjczycy walczyli z Awarami, Bułgarami, Arabami, później walczyli z Węgrami. Walczyli też oczywiście z krzyżowcami, którzy przemierzali te tereny w drodze do Jerozolimy, ale niekoniecznie też tam zmierzając. Czasami też próbowali złupić Konstantynopol. I wreszcie opowiem o tym, jak to się stało, że Bizantyjczycy dali się pokonać przez Turków osmańskich. Zapraszam na 1000 lat historii Bizancjum. Rok 378. Pod Adrianopolem dochodzi do spotkania dwóch potężnych armii. Z jednej strony mamy ogromne, kolosalne hordy Gotów, którzy przybyli tutaj z północy. Z drugiej strony mamy cesarza Walensa i liczne legiony, które udało mu się zebrać, żeby wreszcie pokonać ostatecznie Gotów i uwolnić wschodnią część Imperium Rzymskiego od najazdu tych uciążliwych niezwykle barbarzyńców. Bitwa kończy się niesamowitą przegraną Rzymian i ginie sam cesarz. Jest to pierwszy raz w historii Imperium, kiedy cesarz rzymski ginie na polu bitwy. I jest to również znak czasów. Znak tego, że niepokonane Imperium Rzymskie dobiega końca. Kilka lat później Teodozjusz I Wielki w 395 roku umiera i na nim kończy się polityczna jedność wschodu i zachodu. Wówczas na zachodzie będzie rządził jego syn Honoriusz, a na wschodzie Arkadiusz. I nigdy więcej nie dojdzie już do zjednoczenia obu tych części dawnego Imperium Romanum. Nadchodzą Hunowie, pustoszą zarówno wschód, jak i zachód. Za Hunami nadchodzą Wizygoci i wschód zostaje zdewastowany, szczególnie takie prowincje jak Mezja, Tracja, Grecja, Macedonia. I na to odpowiedź znajduje Teodozjusz II. W 412 roku rozpoczyna on budowę fortyfikacji, które przetrwają 800 lat. Nienaruszone będą przez wieki trwać i bronić Konstantynopol przed najazdami wszelkich ludów. To właśnie mury Teodozjusza, wybudowane w pierwszej połowie V wieku, współczesne z tą bizantyjską twierdzą, w której dzisiaj się znajdujemy, będą tym, co da szansę przetrwać Imperium Bizantyjskiemu przez kolejne 1000 lat. Ponieważ osłoniły one to największe w tej części świata miasto, które zamieszkiwało 300 000 ludzi. Oczywiście te liczby wahały się w zależności od okresu. Czasami było trochę więcej, czasami trochę mniej, ale faktem jest, że te 300 000 ludzi stanowiło trzon imperium i niezależnie od tego, jak głęboko najazdy wrogich ludów penetrowały ziemie bizantyjskie zarówno od wschodu, jak i od zachodu, to jednak Bizancjum, czyli Konstantynopol, zwany tak od Konstantyna Wielkiego, będzie trwał aż do 1204 roku, kiedy wreszcie zostanie zdobyty i to nie przez jakichś dzikich barbarzyńców ze stepów, nawet nie przez Mongołów, tylko przez krzyżowców, którzy tutaj z krucjatą przybędą i skończą tą erę niezdobytych murów, która trwała właśnie od V aż do początku XIII wieku. Przez te 800 lat nikt inny nie zdoła zdobyć nigdy Konstantynopola i to zapewni trwałość Imperium Bizantyjskiemu, o którym dzisiaj Wam opowiem. Jak może zauważyliście, ten odcinek leci zupełnie bez reklam. Jest tak dlatego, że chciałbym w ten sposób podziękować Wam za niesamowite wsparcie, które nam udzielacie, za 50 000 subskrypcji, za licznych wspierających, za osoby, które zrzucają się na naszych zrzutkach
i za to, że jesteście cały czas z nami i tak entuzjastycznie przyjmujecie content, który dla Was tworzymy. W roku 527 do władzy w Bizancjum dochodzi Justynian i jego marzeniem jest rekonstrukcja Imperium Rzymskiego. Ma dużo szczęścia, ponieważ rządzi około 40 lat, co jak na bizantyjskie warunki jest prawie że rekordem. Niewielu cesarzy rządzi nawet 20 lat. Tutaj, jak zobaczycie za chwilę, władza będzie zmieniała się bardzo szybko i w bardzo dramatycznych okolicznościach. Justynianowi udaje się utrzymać stabilne rządy, mimo że jeszcze na samym początku zrywa się przeciw niemu wielkie powstanie zwane powstanie Nike. I to powstanie pociąga za sobą 30 000 zabitych ludzi w samym Konstantynopolu, gdzie oczywiście miało swoje źródło. Tam na hipodromie kibice tamtejsi postawili się cesarzowi, a on był tym, któremu udało się ten bunt zdusić, co było rzeczą bez precedensu w historii starożytności, ponieważ jeżeli do takich sytuacji dochodziło, zwykle cesarz kończył bez głowy. Jako że Justynian starał się zrekonstruować Imperium Romanum, no to musiał toczyć oczywiście liczne wojny. I tak pierwszym jego celem stali się Ostrogoci, którzy zagnieździli się w Italii i tam tworzyli od kilku dekad dosyć silne państwo germańskie. On wysłał tam swoje wojska, miał swoich świetnych generałów, którzy na jego zlecenie zdobywali ziemię dla cesarza, dla chwały imperium i co bardzo istotne, byli lojalni. Nigdy nie buntowali się przeciwko niemu. I udało się najpierw pokonać właśnie tychże Ostrogotów w Italii. Później Belizariusz, tenże właśnie jeden z najlepszych generałów Justyniana, wyprawił się do Afryki, na teren dzisiejszej Tunezji, gdzie państwo mieli inni Germanie, Wandalowie, którzy przybyli tutaj z terenów dzisiejszej Polski. Zresztą historię o Wandalach opowiadam Wam w innym odcinku. I z tymi Wandalami również Imperium Justyniana poradziło sobie nadzwyczaj łatwo. Państwo Wandalów upadło i Afryka Północna stała się znów bizantyjska, znów należała do Rzymu. Oczywiście Justynian nie nazywał siebie cesarzem bizantyjskim, nazywał siebie cesarzem rzymskim. Określenie bizantyjski jest bardzo, bardzo późne. To jak gdyby taka historia. Historycy, patrząc na to z dużej perspektywy czasu, stwierdzili, że to jest już inny okres historii, to jest imperium inne niż rzymskie. Udało się też Justynianowi zdobyć tereny w południowej i wschodniej Hiszpanii, a także walczył dzielnie na wschodzie z Imperium Perskim pod władzą Sasanidów i dzięki temu w momencie swojej śmierci w 565 roku naprawdę ten obszar ziem, które udało mu się zjednoczyć pod jednym berłem, był imponujący. Ale nie tylko podboje spowodowały, że zyskał on przydomek wielki. Justynian był wspaniałym kodyfikatorem prawa. Zebrał teksty rzymskie, zebrał prawo zwyczajowe i prawo pisane i stworzył podstawy prawa dla późniejszych setek lat tak naprawdę. Stworzył kodeks Justyniana. Choć nie miał też łatwo, gdyż za jego czasów w 541, 2, 3 roku panowała dżuma zwana od jego imienia dżumą Justyniana, która zdziesiątkowała ludność, szczególnie właśnie tej wschodniej części imperium. Był on też niesamowicie nietolerancyjny w kwestiach religijnych. Uznał, że w jego imperium mogą mieszkać praktycznie wyłącznie chrześcijanie, więc wydał dekret, który w skrócie można powiedzieć brzmiał tak: albo przyjmujesz chrześcijaństwo, albo wynocha z Imperium Rzymskiego. I to oczywiście doprowadziło do wielkich prześladowań i te prześladowania religijne będą się kłaść cieniem na całą późniejszą historię Bizancjum, ponieważ co chwilę będą jakieś różne powody, żeby prześladować jednych chrześcijan przeciwko drugim, chrześcijan przeciwko Żydom itd., itd. Fanatyzm religijny Justyniana doprowadził też do zamknięcia słynnej starożytnej Akademii Platońskiej w Atenach. Wypędzeni stamtąd filozofowie uciekli do Persji i przyczynili się do rozwoju nauki w
tamtym kraju, który w owym czasie był drugim supermocarstwem, które konkurowało bardzo mocno z Imperium Bizantyjskim. Wreszcie za czasów Justyniana, mimo że imperium było odrodzone i silne, to już wtedy Słowianie zaczęli przesiąkać przez północny Limes na Dunaju i zasiedlać tereny w Tracji i w Dalmacji, czyli dzisiejsi Chorwaci, Serbowie, późniejsi Bułgarzy też zajmowali tereny, które do dzisiaj są ich. W tamtym czasie tereny te były zdewastowane przez dżumę Justyniana, więc były mocno wyludnione. I tak samo wcześniejsze najazdy Hunów, a potem Gotów, Wizygotów doprowadziły do znacznego wyludnienia, szczególnie w Dalmacji. I dlatego Słowianie byli przyjmowani z niejaką nadzieją, jako nowi osadnicy, których być może da się łatwo zasymilować i którzy po prostu dostarczą kapitału ludzkiego, żeby te podupadłe prowincje zrewitalizować. Tak się nie stało. Słowianie przetrwali tam do dziś i po 1500 latach nadal mają swoją słowiańską kulturę. Zresztą o tym mówię szczegółowo, opowiadając o historii Chorwatów, Serbów czy Bułgarów. Bułgarzy oczywiście jako przybysze ze stepu byli ludem tureckim, ale później spotkając tutaj Słowian, zeslawizowali się bardzo szybko i też dzisiaj są traktowani jako lud słowiański. Po śmierci Justyniana władzę przejął Justyn II i w owym czasie ciemne chmury zaczęły zbierać się nad imperium. Przede wszystkim już 2 lata później Awarowie wraz z Longobardami najechali potężne państwo Gepidów, które spokojnie dosyć funkcjonowało sobie za Dunajem w starożytnej prowincji Dacji. Gepidowie zostali szybko rozgromieni przez połączone awarsko-longobarskie siły i teraz to Awarowie byli główną potęgą, która na północ od Dunaju rozgościła się i będzie zagrażać przez kolejne niemal 100 lat Imperium Bizantyjskiemu. Oni też, ci koczownicy, bardzo szybko zwrócili się przeciwko swoim dawnym sojusznikom, Longobardom, i wypędzili ich na zachód, a ci z kolei napierali na północną Italię, która do tej pory była we władaniu Bizancjum, a teraz zajęli ją uciekający przed Awarami Longobardowie. Z kolei sukces Awarów spowodował, że zaczęli oni najeżdżać na południe od Dunaju i pustoszyć prowincje bizantyjskie, a przy okazji promować osadnictwo słowiańskie na tych terenach, ponieważ Słowianie bardzo ściśle współpracowali z Awarami. I dzięki temu oni rozpowszechnili się coraz bardziej na południe i w owym czasie Słowianie dotarli aż do środkowej Grecji. Praktycznie cała Macedonia została zasiedlona przez Słowian, Tracja, Dalmacja, Iliria. To był czas, kiedy Rzymianie, już teraz Bizantyjczycy, niewiele mogli zrobić z tym, że Słowianie szeroką ławą wlewają się przez północny Limes. Cesarz ten też doznał wielkiej klęski z rąk Persów w 572 roku. Utracił znaczne terytoria na wschodzie i to wszystko schodziło się z tym, że był to człowiek chory psychicznie, który nie potrafił trzeźwo ocenić sytuacji wokół niego, wydawał nieraz absurdalne rozkazy, a jego dworzanie byli nieraz bardzo skonfundowani tym, co ten człowiek robi. Na szczęście dla nich i na szczęście dla imperium zmarł kilkanaście lat później, a kolejnym istotnym cesarzem bizantyjskim został Maurycjusz. Maurycjusz, który wcześniej wsławił się walcząc na wschodzie przeciwko Sasanidom i jako sprawdzony generał teraz został w Konstantynopolu koronowany na kolejnego cesarza bizantyjskiego. Maurycjusz rządzi przez 20 lat, od 582 roku do 602. Zajmuje się z dużym zapałem odbudową imperium, tego przynajmniej, które zrekonstruował Justynian Wielki. Wraz z Frankami najeżdża Longobardów w Italii i odbiera im sporo ziemi, rekonstruując w ten sposób italijskie posiadłości Bizancjum.
Stara też się rozwiązać problem awarsko-słowiański na Bałkanach. Tworzy szeroką koalicję wraz z Longobardami tym razem, ze Słowianami ze wschodu, najeżdża na Słowian bałkańskich, którzy są razem z Awarami w sojuszu i odnosi nad nimi znaczne zwycięstwo. Usuwają się oni coraz bardziej na północ, chociaż jeszcze w roku 600 Awarowie zapędzą się aż pod sam Konstantynopol, to już 2 lata później problem wyda się być rozwiązany. Słowianie zostaną spacyfikowani, a limes ustanowiony aż na Dunaju. I był to pierwszy raz od III wieku naszej ery, kiedy udało się Bizancjum, czyli wschodniemu Rzymowi, ustanowić limes na Dunaju. Nie trwa to jednak długo. Maurycjusz rozkazuje swoim legionom zimować na północ od Dunaju, na terenie chłodnym, niebezpiecznym i dochodzi tam do buntu. Setnik o imieniu Fokas buntuje ich przeciwko cesarzowi, zbierają się i wszyscy razem ruszają na Konstantynopol, gdzie w 602 roku dopadają cesarza i Fokas robi coś, jak na owe czasy, można powiedzieć standardowego, ale w naszych oczach jednak jest to czyste barbarzyństwo. Mianowicie wszystkich 5 synów cesarza każe przyprowadzić przed jego oblicze i na jego oczach zostają oni zamordowani. Później sam cesarz ma poderżnięte gardło i Fokas, zwany oczywiście uzurpatorem przez historię, zostaje nowym cesarzem bizantyjskim. Jest on człowiekiem, który był przychylny Rzymowi, uznawał zwierzchność papieży, biskupów rzymskich w owym czasie i dzięki temu papież Grzegorz Wielki wysyła list gratulacyjny dla Fokasa, ciesząc się z tego, że objął on w tak wspaniały sposób władzę nad wschodnim Rzymem. Fokas jednak rządzi w sytuacji bardzo trudnej. Oczywiście zabranie legionów z nad Dunaju spowodowało otwarcie ponowne granicy i wlanie się tutaj znowu ludów słowiańskich oraz Awarów, którzy im sprzyjali. Dodatkowo pusty skarbiec powoduje, że wojsko buntuje się przeciwko niemu i już parę lat później, w 608 roku, Konstantynopol wzywa na pomoc Herakliusza, namiestnika Afryki, który jest nadzieją na odbudowanie chwały imperium. Herakliusz wysyła swojego syna na czele legionów. Ten syn również ma na imię Herakliusz i w 610 roku Fokas zostaje wreszcie obalony, a Herakliusz zostaje nowym cesarzem, ten młodszy, syn tego starego Herakliusza. I w ten oto sposób zaczyna się władza nowej dynastii, dynastii heraklejskiej, która będzie trwać przez około kolejnych 100 lat. Chaos spowodowany uzurpacją Fokasa starają się wykorzystać Sasanidzi. Lepszej okazji właściwie nie mogli mieć. Widzą, że Słowianie wlewają się na Bałkany, widzą, że skarbiec Bizancjum ma pusty i rządzi ktoś, kto nie ma poparcia i jest nielegalnym władcą. Dlatego kiedy Herakliusz obejmuje rządy, imperium jest praktycznie na progu upadku. Na wschodzie wielka armia sasanicka zajmuje miasto za miastem. Upada Antiochia, po Antiochii pada Damaszek. Miasta, które od wieków były podporą imperium na wschodzie. W 614 roku upada Jerozolima i jest to szok dla całego chrześcijańskiego świata. I wreszcie w 619 roku upada Aleksandria, najważniejsze miasto w owym czasie w Egipcie. Jest to katastrofa, na którą Herakliusz musi zareagować, ponieważ za chwilę Sasanidzi być może zdobędą Konstantynopol. Więc zbiera on ogromną armię, jaką tylko może, ponad 50 000 wojowników i rusza na wschód, żeby dokonać rekonkwisty ziem zagrabionych przez Persów. W 627 roku dochodzi do kolosalnej bitwy pod Niniwą w Mezopotamii i tam Herakliuszowi udaje się pokonać większą od niego armię perską. Lecz na tym nie kończy, rusza na stolicę i doprowadza do przewrotu, czyli do przejęcia władzy przez władcę, przez szacha,
który będzie sprzyjał Bizantyjczykom. Oczywiście odzyskuje też tereny stracone na wschodzie, czyli Antiochię, Damaszek, Jerozolimę, lecz to wszystko praktycznie jest niczym przed tym, co stanie się dokładnie za chwilę, za kilka dosłownie lat. Herakliusz jest tak bardzo zapatrzony na wschód, że nawet kiedy w 626 roku oczywiście z namowy Persów Awarowie i Słowianie uderzają na Konstantynopol, on nie przerywa swojej kampanii przeciwko Sasanidom i wysyła tylko niewielkie posiłki na odsiecz w stolicy. Wierzy, że mury Teodozjusza wytrzymają to oblężenie i ma rację. Po kilku miesiącach Awarowie zostają pobici, wycofują się, a ich kaganat za chwilę upadnie. Tymczasem Herakliusz może dalej kontynuować swoją kampanię i kiedy wreszcie po pokonaniu Persów pod Niwą i po prawie że zdobyciu ich stolicy zawiera z nimi pokój, to nikt nie spodziewa się, że ten pokój tak naprawdę będzie już wiecznym pokojem pomiędzy Bizancjum a Sasanidami. Ponieważ już za parę lat z południa nadciągnie nowy, potężny lud, który głosząc nową zupełnie wiarę zajmie niesamowicie ogromne terytoria w niesamowicie krótkim czasie. Mowa oczywiście o Arabach i o islamie, którzy w latach 30. już VII wieku bardzo szybko podbili osłabione walkami z Bizancjum Imperium Sasanidów. Podbicie tego wspaniałego, starożytnego imperium poszło im tak gładko, że zaraz rzucili się na Bizancjum. I już w 635 roku upada bizantyjski Damaszek. A 5 lat później muzułmanie zajmują Jerozolimę i będzie ona należeć do nich aż do czasu pierwszej krucjaty, czyli 1099 roku. Później od roku 640 do 45 Arabowie zajmą Egipt i tereny te na zawsze zostaną przez Bizancjum utracone. Teraz na południu powstaje nowy, potężny wróg, który będzie w bardzo mocny sposób zagrażał istnieniu Bizancjum i który będzie rozpowszechniał się niczym zaraza we wszystkich stronach i który będzie rozpowszechniał się jak zaraza praktycznie we wszystkie strony. Te początkowe sukcesy Arabów i islamu były czymś spektakularnym, były oszałamiające i były niesamowicie zaskakujące. Do tej pory Arabowie byli traktowani jak jacyś tacy barbarzyńcy z pustyni, którzy mają niewielką wartość bojową, którzy są niezorganizowani, którzy są podzieleni. Tymczasem nagle dziesiątki tysięcy uzbrojonych, konnych wojowników arabskich stanowiło potężną kontrwagę do osłabionych zarówno Sasanidów, jak i Bizantyjczyków. I przykładem takiej konfrontacji jest bitwa nad Jarmukiem w 636 roku, kiedy to wojska bizantyjskie zostały prawie doszczętnie zmiecione z powierzchni ziemi przez niemalże 2 razy mniejsze wojska arabskie. To był też moment, kiedy Bizantyjczycy po raz ostatni użyli ciężkozbrojnej piechoty uzbrojonej na styl zachodnio-rzymski, czyli tzw. legionistów. Od tego czasu zupełnie już zarzucili tworzenia tej formacji wojskowej. Z jednej strony dlatego, że była ona bardzo droga, a z drugiej, że nie dawała rady w nowych, zmieniających się okolicznościach, kiedy to kawaleria, chociażby nawet ta lekka, zaczynała dyktować warunki na polu bitwy. Zmienili oni taktykę, przeszli na inne wojsko, uzbrojone bardziej we włócznie niż w miecze. Też bardzo istotnym elementem armii bizantyjskiej zacznie być kawaleria, nie tylko ta ciężkozbrojna, katafrakci, ale również różnego rodzaju lekkie formacje pomocnicze, które okazuje się, że w bitwach z koczownikami miały kluczowe znaczenie. Oczywiście ten kolosalny najazd Arabów na wschodnią część imperium nie pozostaje bez echa w pozostałych częściach. Herakliusz umiera w 641 roku i znowu imperium, ledwo podtrzymane przy życiu za jego panowania, chyli się ku upadkowi. Buntuje się Italia, jest bunt na Sycylii, usamodzielnia się praktycznie Afryka Północna, a widząc co się dzieje,
Arabowie szykują się do zadania finalnego, śmiertelnego ciosu Imperium Bizantyjskiemu. Do tego wydarzenia dochodzi w 674 roku i praktycznie nikt nie wie o tym niesamowicie istotnym, 5-letnim oblężeniu Konstantynopola przez Arabów. Przez kolejne 5 lat wielka flota złożona z tysięcy okrętów oraz ponad 100 000 ludzi, do których ta flota cały czas będzie dostarczać zaopatrzenie, będą próbować zdobyć stolicę bizantyjską. Po 5 latach zmagań okaże się, że Arabowie są niezdolni do osiągnięcia tego celu, wycofują się zdruzgotani, tam praktycznie nikt nie wraca cało do domu. Podobno pozostało tylko 5 statków arabskich z ponad 2000, które przybyły na tę wyprawę. Te 5 statków jedynie wróciło do domu. Podobnie było z wojownikami, którzy przybyli tutaj pieszo czy na koniach. Porażka Arabów jest kolosalna, ale wcale nieoczywista, bo w tamtym czasie wydawało się, że islam jest to żywioł, którego w żaden sposób nie da się zatrzymać. I gdyby Konstantynopol w 678 roku na przykład upadł, to zupełnie historia świata zmieniłaby się, ponieważ islam rozlałby się przez cieśninę Bosfor na Bałkany i bez problemu mógłby penetrować dalsze obszary Europy. Lecz do tego nie doszło. Konstantynopol, mury Teodozjusza, wybudowane 250 lat wcześniej, teraz zatrzymały islam. Religię, o której jeszcze w ogóle nie było słychać w czasie budowy tych murów. Coś niesamowitego. Teodozjusz pewnie nie miał pojęcia, że w taki oto sposób mury, które kazał wybudować, przyczynią się do zmiany kierunku historii na kolejne setki lat. Ale Arabowie oczywiście nie będą na tym poprzestawać. Oni jeszcze nie raz tutaj wrócą i będą próbować ten Konstantynopol zdobyć. Tymczasem udało się go uratować. Niemalże równocześnie z oblężeniem Konstantynopola przez Arabów, Hazarowie atakują na lud turecki, który osiadł na północ od Morza Czarnego, na Bułgarów. I oni to w owym czasie rozpoczynają swoją wielką wędrówkę na zachód i osiedlają się nad Dolnym Dunajem. I kiedy oblężenie Konstantynopola od Arabów zostaje przerwane, Bizantyjczycy zauważają, że nad Dolnym Dunajem mają nową, wielką, koczowniczą hordę wojowników. Cesarz Konstantyn IV od razu wyrusza na północ, aby rozwiązać ten nowy problem, zanim Bułgarzy rozgoszczą się tam na dobre. Wielka bizantyjska armia z mozołem przemierza podmokłe tereny delty Dunaju, gdzie Han Asparuch rozbił swój obóz. Koczownicy sprytnie unikają walnej bitwy z Bizantyjczykami, wiedząc, że może to się dla nich skończyć katastrofą. Dopiero kiedy cesarz Konstantyn IV zachorował i opuścił swoje wojsko, a jego dowódcy zaczęli podejrzewać go o tchórzostwo, Han Asparuch wykorzystał niezdecydowanie i dezorganizację armii cesarskiej. Przypuścił atak, który dał Bułgarom zwycięstwo. Tak więc na północy Bizantyjczycy są zupełnie rozbici, dlatego zamiast wojska wysyłają do Asparucha złoto. I w 681 roku zawierają traktat pokojowy z Bułgarami, który jest uznawany za początek istnienia państwa bułgarskiego. Pierwszego państwa bułgarskiego, które będzie tutaj istnieć przez kolejne kilkaset lat i które będzie najważniejszym sąsiadem Bizancjum, ponieważ będą oni bardzo blisko, będą oni bardzo silni i w X wieku niemalże doprowadzą do zakończenia istnienia Cesarstwa Bizantyjskiego. Tymczasem na tron w Konstantynopolu wstępuje ostatni cesarz dynastii heraklejskiej, Justynian II Rinotmesos. Jest to niesamowity tyran i okrutnik, który bardzo brutalnie rozprawia się ze swoimi przeciwnikami politycznymi, ale odnosi pewne sukcesy w walce z Bułgarami oraz z Serbami na Bałkanach, co podtrzymuje w jakiś tam sposób jego władzę. Jednak jest na tyle nieznośny, że po kilkunastu latach rządów zostaje wypędzony z Konstantynopola, ucieka do Hazarów,
tam poślubia córkę Hana Chazarów. Z nią ma syna, który później przez chwilę będzie rządził w Konstantynopolu, ale i tam docierają szpiedzy bizantyjscy, dyplomaci, którzy przekupują Hana, aby ten załatwił Justyniana II. Ten dowiaduje się o tym bardzo szybko, ucieka od Chazarów i trafia do Bułgarów. I z ich pomocą udaje mu się odzyskać władzę w Konstantynopolu, a robi to w sposób bardzo filmowy, że tak powiem, ponieważ z grupą specjalnie dobranych wojowników, taką brygadą specjalną, przez rury kanalizacyjne Konstantynopola dostaje się do środka i po dosłownie 20 latach wygnania wraca do miasta, błyskawicznie przejmuje władzę, zabija uzurpatora i wraca na cesarski tron. Oczywiście to, co lubi robić najlepiej, to represje, mordy i tortury, i to praktycznie już później robi do końca swoich rządów. W 711 roku po prostu mści się na wszystkich, którzy przez te 20 lat nie byli mu wierni. A że praktycznie nikt nie był mu wierny, więc możecie sobie wyobrazić, jaką skalę terroru Justynian II Rhino-Tmetos rozpętał w Konstantynopolu. Co znaczy ten przydomek? Przydomek ten znaczy bez nosa, ponieważ kiedy uciekał, stracił nos, został mu obcięty i już do końca życia był w ten sposób szkaradnie okaleczony, więc to też sprzyjało psychice jego, żeby mścić się na kim tylko popadnie, bo był tak skrzywdzony przez los. Jako że kończy się dynastia heraklejska, no to oczywiście dochodzi do walk o władzę, przewrotów pałacowych, leje się krew i przez kolejne 6 lat nie ma stabilnej władzy w Konstantynopolu. Na to czekają tylko Arabowie i szykują się do kolejnej wielkiej inwazji, żeby zdobyć to miasto. Równolegle w Anatolii rządzi Leon. Chłop, który przybył do Tracji wraz ze swoimi rodzicami w trakcie przesiedleń Justyniana II. Był zwykłym, prostym chłopakiem, który trafił do armii bizantyjskiej, ale jako zdolny żołnierz awansował bardzo szybko i teraz jako gubernator Anatolii był dobrym wojownikiem, który chronił ten teren przed arabskimi najazdami. I w nim to armia widzi swojego wybawiciela, na grzbietach swoich żołnierzy wkracza do Konstantynopola i w 717 roku obejmuje władzę, zakładając dynastię izauryjską. A tak naprawdę była to dynastia syryjska, ponieważ Leon pochodził z Syrii. I mimo że nowy cesarz zasiadł na tronie, to machina arabska przygotowująca inwazję na Konstantynopol już wystartowała. Więc w tym samym czasie już wielka flota arabska płynęła w kierunku Wiecznego Miasta, tego drugiego Wiecznego Miasta, że tak powiem. Wylądowali oni 15 sierpnia 717 roku i przystąpili do zdobywania miasta. Przeciwko nim wypłynęła oczywiście ze Złotego Rogu flota bizantyjska uzbrojona w najnowszą technologię tamtych czasów, czyli w ogień grecki. Strzelali oni łatwopalnymi pociskami w statki arabskie, podpalając je i powodując niesamowitą panikę oraz spustoszenie. Mimo to przewaga Arabów była kolosalna, ale tym razem Bizancjum sprzyjała pogoda. Zima roku 717 łamane na 18 była niesamowicie sroga. Było wiele mroźnych dni. Podobno przez 100 dni leżał śnieg, co jest zupełnie niespotykane tak daleko na południe Europy. I na wiosnę Arabowie byli już bardzo wycieńczeni. Mimo to przybyła kolejna flota, kilkaset statków, przybyły posiłki, przybyło zaopatrzenie i Arabowie od wiosny ruszyli znowu do ataku. Nie powiódł się on. Ze zachodu przybyli sojusznicy w tym czasie Bizancjum, Bułgarzy, rozgromili siły, które znajdowały się na lądzie, siły arabskie
i w ten oto sposób uratowali Konstantynopol przed zajęciem przez Arabów. Resztę dokonał sztorm i ta ogromna arabska inwazja w lecie 718 roku została zniszczona. Był to wielki sukces, który później został jeszcze potwierdzony w bitwie, która miała miejsce pod Arkoinon w 740 roku. I to był moment, kiedy tak naprawdę islam został zatrzymany. Tutaj Bizantyjczycy pod Arkoinon wygrywają z Arabami. Bardziej na wschód, na Kaukazie, Hazarowie powstrzymują również arabską inwazję na północny Kaukaz, żeby na stepy roznieść islam. I w tym samym czasie mniej więcej pod Poitiers we Francji w 732 roku Karol Młot powstrzymuje inwazję Arabów z Półwyspu Iberyjskiego. I to wszystko spina się w czasie, dochodzi do upadku kalifatu Umajadów i ten pierwszy, najbardziej agresywny, najbardziej krwiożerczy i najbardziej też efektywny w podbojach kalifat arabski zostaje zniszczony, dochodzi do rewolty i do władzy dochodzą Abasydzi, którzy tworzą już zupełnie nowy kalifat, który teraz będzie rządził nad Arabami i on już nigdy nie będzie tak potężny jak ten zjednoczony do początku VIII wieku kalifat Umajadów. Także cała Europa może na chwilę odetchnąć, ponieważ niebezpieczeństwo ze strony Arabów zostaje na jakiś czas zażegnane. Syn Leona III Izauryjczyka, Konstantyn V, zobaczył, że nie da rady wypchnąć Bułgarów za Dunaj, więc opancerzył cały Limes, wybudował nową linię fortec już głęboko w Tracji, żeby opanować sytuację versus Bułgarzy, żeby jakoś to zagrożenie usunąć i skoncentrował się na wschodzie. Na wschodzie, gdzie, jak powiedziałem wcześniej, upadł kalifat Umajadów, więc Arabowie byli w dużym chaosie, byli w rozdrobnieniu, byli podzieleni i to zdecydowanie ułatwiło niejako rekonkwistę ziem utraconych wcześniej na ich rzecz. Konstantyn V dużo terenów zajął aż po północną Mezopotamię, ale jednak to skoncentrowanie się na wschodzie oderwało jego oczy od zachodu, gdzie upadła w 751 roku Rawenna. I to spowodowało bardzo istotne przechylenie się szali sił na zachodzie, ponieważ teraz to Frankowie będą grać główne skrzypce i oni stopniowo opanują północną Italię, co doprowadzi za chwilę, jak wiecie, do powstania Cesarstwa Rzymskiego, utworzonego przez Franków. Ale o tym za chwilę. W ogóle ojciec Konstantyna V, Leon, zauważył, że ludzie w Cesarstwie Bizantyjskim przesadnie czczą obrazy. Nie podobało mu się to, był takim purytaninem, jeżeli chodzi o religię, więc zaczął od tego, że w 726 roku usunął wielki wizerunek Jezusa, który znajdował się przed wejściem do jego pałacu i zastąpił go skromnym krzyżem. I w ten sposób rozpoczął ruch, który będzie trawił Imperium Bizantyjskie przez kolejne stulecia. Nazywać to będzie ikonoklazm, czyli walka z ikonami. Jego syn rozwinął to do niebywałych rozmiarów. Zaczął palić księgi zawierające obrazki. Z kościołów wyrywano ze ścian mozaiki, które przedstawiały Jezusa czy świętych. Burzono całe monastery, w których znajdowały się również podobizny świętych kościoła, ponieważ walczono z wizerunkami. Przestano myśleć o tym, jaka była idea Leona III, a po prostu celem, wrogiem publicznym numer 1 stały się wszelkie przedstawienia świętych. No i oczywiście była jedna grupa, która uważała, że te wizerunki są warte obrony i że one nie niosą ze sobą nic złego, i była cała druga grupa, która uważała, że jest to największe zło i należy to tępić. I tak będą się, nie mając wcale wrogów zewnętrznych oczywiście, Bizantyjczycy będą tak się wewnętrznie masakrować przez kolejne przynajmniej kilkaset lat, jeżeli chodzi tylko w kontekście ikon. Bo nie tylko ikony były kością niezgody w łonie Kościoła Wschodniego. Innym przykładem byli Paulicjanie, którzy zamieszkiwali głównie wschodnią część imperium.
Nie oddawali oni czci Maryi, której wcale nie uważali za dziewicę i twierdzili, że z Józefem miała także inne dzieci poza Jezusem. Nie uznawali również sakramentów, które nazywali pustymi rytuałami. Krzyż również nie był dla nich żadnym symbolem religijnym, jako że wieczny Chrystus przecież wcale nie umarł. Wreszcie odrzucali cały Stary Testament. Przez stulecia władcy Bizancjum próbowali sobie z nimi poradzić raz to siłą, raz to perswazją. Organizowali przesiedlenia, pogromy, ale także debaty teologiczne. Kiedy na przykład oficerowie paulicjańskiego wyznania zbuntowali się przeciwko cesarzowi Aleksemu Komnenowi i odmówili wykonywania jego rozkazów, cesarz wezwał mnichów i posadził ich naprzeciw owych oficerów, aby ci przekonali ich, że są w błędzie. Praktyka, która w Europie Zachodniej w średniowieczu raczej nie mogłaby mieć miejsca, bo tam heretycy buntujący się przeciwko władzy w najlepszym razie otrzymywali szybką śmierć. A tutaj zobaczmy, jak daleko idąca tolerancja. Inna sprawa, że Aleksemu po prostu zależało na żołnierzach i nie chciał jak Stalin masakrować swojej kadry oficerskiej, więc wolał po prostu ich przekonać. Te przesiedlenia, które spotykały Paulicjan, spowodowały m.in., że wielu z nich mieszkało później w Tracji, gdzie mieli duży wpływ na kościół w Bułgarii i to z kolei spowoduje powstanie kolejnego bardzo ważnego ruchu religijnego w Bizancjum, to znaczy bogumilców. Ale o tym opowiem jeszcze później. Tymczasem w 797 roku na tron bizantyjski po raz pierwszy wstąpiła oficjalnie kobieta, cesarzowa Irena. I to spowodowało pewne zamieszanie w świecie, ponieważ Frankowie uznali, że w takim razie tron cesarski został opuszczony, jest wolny. I to spowodowało, że w 800 roku Karol Wielki został w Rzymie koronowany na cesarza rzymskiego, ponieważ Frankowie uznali, że skoro cesarstwo rzymskie, jak oczywiście wtedy traktowano wschodnie imperium, które i tak nie miało już z Rzymem wiele wspólnego, skoro nie ma cesarza, to Karol Wielki może być tym cesarzem. Proponowano w ogóle małżeństwo pomiędzy Karolem a Ireną, żeby zjednoczyć oba imperia, ale do tego nie doszło. Zresztą epizod związany z Ireną był dosyć krótki, bo w 802 roku utraciła ona już władzę i znowu samiec przejął panowanie w Konstantynopolu. Tym samcem był Nikefor I, który musiał się mierzyć z potężnym najazdem bułgarskim, który miał miejsce w 809 roku. Armia Hana Kruma zdobyła bizantyjską twierdzę Sofię, dzisiejszą stolicę Bułgarii, i spaliła ją doszczętnie. Szybko zebrane wojska bizantyjskie odparły ten pierwszy atak, wkroczyły do Sofii i Nikefor rozkazał jej odbudowę, a sam za parę lat ruszył dalej na północ, aby pokonać Hana Kruma. Dopadł go w 811 roku na przełęczy Wyrbica i tam, myśląc, że już jest bardzo bliski pokonania sił bułgarskich, rozłożył się obozem. Przełęcz ta została zaatakowana niemal ze wszystkich stron przez znających lepiej ten teren Bułgarów i doszło do niebywałej masakry wojsk bizantyjskich. Sam cesarz zginął na polu walki, a jego syn, ciężko ranny, ledwo uszedł z życiem. Został co prawda koronowany na cesarza, ale parę miesięcy później z powodu nie dających się zagoić ran umarł. Wykorzystując to Bułgarzy uderzyli na południe i w 813 roku pod Adrianopolem doszło do kolejnej wielkiej bitwy, gdzie roznieśli w pył armię bizantyjską. Teraz wydawało się, że Konstantynopol stoi już przed Hanem Krumem otworem. Dlatego wysłali posłów Bizantyjczycy, błagając o pokój. To poselstwo było tak naprawdę fikcyjne, ponieważ podczas rokowań podstępnie starano się zabić bułgarskiego Hana. Ten oczywiście, kiedy to zobaczył, wściekł się i ruszył z całym impetem na Konstantynopol, który był oblegany przez kolejne 3 lata przez Bułgarów, ale jak wiecie, mury Teodozjusza i teraz po 400 latach wytrzymały to potężne uderzenie.
Dlatego wreszcie w 816 roku Bizantyjczycy zawarli upragniony pokój z Bułgarami, oczywiście będąc zmuszonymi do płacenia im solidnego haraczu. W 829 roku na tron wstępuje Teofil i jest to miłośnik sztuki, nauki, kultury, fascynat kultury arabskiej i zwolennik ikonoklazmu. Oczywiście, jak gdyby cesarstwo nie miało problemów wewnętrznych, on podgrzewał nastroje przez to, że niszczył ikony i potępiał wszystkich, którzy tylko chcieli tworzyć wizerunki świętych. Ale za to zrobił dwie udane wyprawy w kierunku Abbasydów i zarówno w 830, jak i w 838 roku te wyprawy dokonały znacznych sukcesów militarnych na wschodzie. Ale skupienie się na wschodzie spowodowało to, że na zachodzie był problem, ponieważ Arabowie w tym czasie zajęli mu Palermo i Sycylia już wisiała na włosku. Praktycznie bizantyjska, pozostała już tylko jej wschodnia część. Jego syn, Michał III, prowadził dalej bardzo mądrą politykę, która miała na celu zjednanie sobie ludów barbarzyńskich. Mianowicie wysyłał posłów na północ, żeby jak najwięcej tych nowych ludów, które teraz znajdowały się na północy, między innymi chodzi tutaj o Wielkie Morawy, państwo słowiańskie, które było nowym tworem na arenie politycznej w centralnej Europie. On wysyłał tam misjonarzy, żeby przeciągać ich na stronę Kościoła Wschodniego. Tak samo udało mu się schrystianizować Bułgarów, co było nie lada sukcesem. Oczywiście ta chrystianizacja na początku była tylko powierzchowna i tylko dotyczyła najbliższego otoczenia Hana, który teraz zaczynał trochę myśleć o innym nazewnictwie dla siebie, ale jednak był to duży sukces bizantyjskiej dyplomacji. Szczególnie, że chrześcijaństwo w Bułgarii występowało od samego początku praktycznie, ponieważ wszystkie te nadmorskie terytoria, zarówno jak i wcześniejsze tereny opanowane przez Bułgarów, były już wstępnie schrystianizowane. Oczywiście przyszli Słowianie ze swoją osobną pogańską religią i przyszli Bułgarzy ze swoją pogańską religią, ale jednak gminy ludności chrześcijańskiej na terenie Bułgarii istniały i teraz oficjalne przyjęcie przez Hana chrześcijaństwa wróżyło dobrze dla relacji bizantyjsko-bułgarskich. Oni wierzyli, że jak ponawracają tych barbarzyńców na chrześcijaństwo w tym ich wschodnim wydaniu, to będzie im znacznie łatwiej z nimi się dogadywać. Nowe czasy, nowi wrogowie. W 860 roku dochodzi do pierwszego najazdu Rusów na Konstantynopol i nagle Bizantyjczycy zauważają, że nie tylko Hazarowie na północnym wschodzie są potężnym ludem, który może zagrozić Bizancjum, ale teraz również nowi słowiańsko-skandynawscy wojownicy pod szyldem Rurykiewiczów mogą takie zniszczenia na Konstantynopol przynieść. I ten 860 rok był tylko takim pierwszym zwiastunem tego, co będzie się działo głównie w wieku X. Michał III zostaje zamordowany w przewrocie pałacowym, do którego dochodzi w 867 roku. Jego mordercą jest Bazylii. Prawdopodobnie Słowianin z Macedonii, który będąc świetnym poskramiaczem koni oraz świetnym zapaśnikiem, bardzo szybko awansuje w armii bizantyjskiej, zostaje głównym koniuszym cesarza i stopniowo zbliża się do niego coraz bardziej, zajmuje eksponowane stanowisko i właśnie w 867 roku uderza, zabija pijanego cesarza i tworzy nową dynastię macedońską, a jeżeli rzeczywiście Bazylii był Słowianinem, to tworzy pierwszą słowiańską dynastię, która panowała w Konstantynopolu. Bazylii także koncentruje się na walce z Arabami. Jako że chwilowo Bułgarów mają z głowy, oni są zajęci walkami wewnętrznymi oczywiście, no bo po przyjęciu chrześcijaństwa tam dochodzi do różnych przewrotów, bo jedni są za starymi bogami, inni za nowym Bogiem, więc są wojny wewnętrzne, Bizantyjczycy tylko zacierają ręce, więc Bazylii może skoncentrować się na Arabach. Broni przed nimi Dubrownik,
rozprawia się z piractwem arabskim na całym basenie Morza Adriatyckiego, a na wschodzie zapuszcza się daleko, aż po górny Eufrat, więc generalnie sukcesy ma duże, aczkolwiek ostatecznie za jego panowania Sycylia odpada od Bizancjum, upadają Syrakuzy, do których nie zdąży dopłynąć flota bizantyjska z odsieczą i w ten sposób Arabowie zdobywają ten bardzo istotny dla nich przyczółek, z którego dalej będą atakować na południową Italię, a z południowej Italii jest już bardzo blisko do Rzymu, co będzie niesamowicie niepokoić chrześcijan zachodnich. Ale to już nie jest problem Bizancjum. Tymczasem Bizancjum ma problem, ponieważ na południu, w tym momencie Italii, znajdują się ich posiadłości i one będą teraz nie tylko narażone na ataki z północy od zachodnich chrześcijan, ale też z południa od muzułmanów. Więc, jak sami się dobrze pewnie domyślacie, nie za długo tutaj Bizantyjczycy pociągną. Tymczasem w 886 roku umiera Bazylii I, założyciel dynastii macedońskiej, i władzę po nim przejmuje jego syn. Leon VI, filozof, jak sam jego przydomek wskazuje, nie miał zbytnio głowy do bojowania, dlatego praktycznie wszystkie swoje wojny przegrał. Najpierw z Bułgarami pod koniec IX wieku, później w 907 roku z Arabami, a w 911 z Rusią. Tak więc nowe czasy, nowi wrogowie. X wiek to zmiana geopolityczna w Europie. Najeżdżają Węgrzy, którzy zajmują Nizinę Panońską i będą teraz tworzyć potęgę w środkowej Europie, która będzie dewastować wszystkie okoliczne terytoria, nie wykluczając Bizancjum. Bizancjum będzie teraz najeżdżane przez Węgrów aż do 970 roku mniej więcej. Ruś staje się również coraz bardziej potężna i najazdy ruskie również będą plagą w X wieku. Na wschodzie Arabowie pod wodzą dynastii Abbasydów będą się konsolidować i coraz mocniej będą napierać na ziemie bizantyjskie. Na Dalekim Wschodzie już teraz zaczynają się tlić kolejni tureccy najeźdźcy. Mam na myśli Turków seldżuckich, którzy niedługo dadzą się we znaki, a Słowianie na zachodzie, Chorwaci i Serbowie są niezależni i mają się całkiem dobrze. Na tle tego wszystkiego jednak Bizantyjczycy odnoszą bardzo istotne sukcesy dyplomatyczne. Udaje im się ściągnąć na dwór do Konstantynopola dwóch przedstawicieli dynastii Arpadów w 948 roku i ochrzcić ich. Oni co prawda nie zdołają jeszcze przekabacić wszystkich swoich kamratów na przejście na chrześcijaństwo i to na chrześcijaństwo w obrządku wschodnim, ale jednak już to ziarnko chrześcijaństwa wśród Madziarów zostanie zasiane i przyniesie ono pewne wydajne efekty w późniejszych latach, bo Węgrzy bardzo długo będą się wahać pomiędzy kościołem wschodnim a zachodnim. Również istotnym dla nich sukcesem jest długa wizyta regentki Rusi, kniachini Olgi, która w 957 roku przybywa do Konstantynopola, zostaje ochrzczona. Cesarz zostaje jej ojcem chrzestnym, nawet proponuje jej ożenek, ale ona mówi, że jak to ojcze chrzestny, nie mogę przecież się z tobą ożenić. I w ten oto sposób stopniowo umacniają się wpływy bizantyjskie na Rusi, które to będą bardzo istotne w kolejnych dziesięcioleciach, ponieważ nie dość, że kultura bizantyjska bardzo dobrze przyjmie się na ziemiach ruskich, to sojusz ten będzie istotny dla umocnienia pozycji Bizancjum, bo jeżeli zabezpieczy sobie północ, to będzie mogło przetrwać na południu, co też będzie miało później miejsce, szczególnie w konfrontacji z coraz to nowymi falami koczowników, bo po Bułgarach na wielki step euroazjatycki przybyli Pieczyngowie i ci Pieczyngowie będą za chwilę znowu przez Dunaj przeprawiać się na południe i najeżdżać ziemie bizantyjskie. Więc mozaika polityczna tamtych czasów była naprawdę bardzo dynamiczna, a do tego wszystkiego jeszcze doszło to, że Otton I Wielki w 962 roku założył na siebie koronę cesarską w Rzymie i będzie teraz uważał, że to on jest prawowitym spadkobiercą Imperium Rzymskiego. A co za tym pójdzie, zacznie podbijać bizantyjskie ziemie w Italii,
stwierdząc, że teraz to on jest tym, który ma zamiar zjednoczyć całe dawne Imperium Rzymskie pod swoim panowaniem. Oczywiście, jak wiemy, te roszczenia Ottona do panowania nad Rzymianami były zupełnie absurdalne, ale nie przeszkadzać im to będzie przez kolejne setki lat pod tym właśnie tytułem rościć sobie tytuł praktycznie do panowania na całej planecie. Jednakże największym kłopotem dla Bizancjum w X wieku są Bułgarzy. Na początku tego wieku Symeon mianuje się carem bułgarskim i teraz on chciałby zjednoczyć wszystkie dawne bizantyjskie ziemie pod swoim panowaniem. Rozszerza swoje terytoria daleko na południe i zachód na Bałkanach. Podbija nawet Serbów i Cesarstwo Bułgarii staje się ogromnym państwem, które tutaj jest w tym momencie nawet silniejsze od Bizancjum. Oczywiście Konstantynopol cały czas trzyma się twardo. I odpowiedzią na to jest dojście do władzy w 976 roku Bazylego II. Zaniepokojeni bułgarską potęgą, Bizantyjczycy oczywiście robią to, co lubią najbardziej, czyli wysyłają złoto, żeby kto inny rozwiązał problem za nich. Tym rozwiązywaczem problemu jest kniaź Światosław, który po pokonaniu Chazarów jest potężnym władcą północy i teraz został namówiony przez Bizantyjczyków, żeby zaatakował Bułgarów. Dokonuje tego najazdu, pokonuje ich dość gładko i teraz Bizantyjczycy widzą, że chyba popełnili duży błąd, ponieważ Światosław, będąc niezwykle ambitnym wojem, planuje atak dalej, planuje zdobycie Konstantynopola. Więc szybko przekupują oni z kolei Bułgarów, żeby stanęli po ich stronie i razem z nimi udaje im się wreszcie pokonać Światosława. Ale kilka lat później przyjdzie młot na Bułgarów wreszcie. W 976 roku na tron wstępuje Bazyli II i on to będzie rządził przez kolejne 49 lat, co sprawi, że będzie najdłużej panującym w historii całego Imperium Bizantyjskiego cesarzem. Bazyli od 990 roku rozpocznie metodyczne, długotrwałe i krwawe wojny z Bułgarami. Kluczowym elementem tegoż konfliktu będzie bitwa pod Klindon w 1014 roku, gdzie Bazyli pokona około 30-tysięczną armię bułgarską i do niewoli trafia 14 000 Bułgarów, których Bazyli każe oślepić, pozostawiając tylko jedno oko jednemu na 100 z nich, po to, żeby ten 1 na 100 mógł poprowadzić tą chmarę ślepców do kraju. Kiedy car bułgarski to zobaczył, podobno umarł z miejsca na zawał. Oczywiście oślepienie w tamtych czasach to był praktycznie rzecz biorąc wyrok śmierci. No bo wyobraźcie sobie 14 000 ślepych ludzi, którzy przemierzają krainę. Oni nie mieli co jeść, nie mieli czym się wyżywić, gdzie ogrzać i tak dalej, więc to była po prostu, praktycznie rzecz biorąc, to była odroczona kara śmierci. Bazyli zyskuje w ten sposób przydomek bułgarobójcy i za 4 lata po tej bitwie nie ma już Imperium Bułgarskiego. Dokonuje kompletnego podboju tych ziem i problem bułgarski znika na ponad 150 lat. Bułgaria odrodzi się dopiero później, w innej nieco formie, ale w tym momencie Bazyli triumfuje. Granica znów jest na Dunaju i jest to jego ogromny sukces. Wydaje też swoją siostrę Annę za Włodzimierza, kniazia kijowskiego. Tam Włodzimierz przyjmuje chrześcijaństwo, więc jest to też kolejny dyplomatyczny, niezwykły sukces Bazylego i powoduje to, że w momencie jego śmierci w 1025 roku, notabene dokładnie wtedy, kiedy nasz wielki król Bolesław Chrobry, Cesarstwo Bizantyjskie jest bardzo, bardzo odrodzone i wydaje się, że jest przed nim świetlana przyszłość. Jednak nie do końca tak będzie. Następuje okres częstych zmian cesarzy, jak to bardzo często w historii bizantyjskiej, ale to już jest połowa XI wieku i to są czasy, o których będę chciał Wam opowiedzieć w kolejnym odcinku na temat historii Bizancjum.
Tymczasem jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za wsparcie naszego kanału. Dziękuję Wam, subskrybentom, dziękuję wspierającym kanał, dziękuję tym, którzy dorzucacie się na naszych zrzutkach, wspieracie nas cały czas po to, abyśmy mogli tworzyć wysokiej jakości historyczny content, który Was bardzo cieszy i który bardzo lubicie, a który my uwielbiamy dla Was tworzyć. Dziękuję raz jeszcze za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.